Myślę, że jako Polacy obserwowaliśmy różne transformacje od lat 90. i wiele przykładów nie napawa optymizmem. Te transformacje lat 90. czy wczesnych 2000 były po prostu niesprawiedliwe. A i późniejsze transformacje, kiedy na przykład pracownicy kopalni dowiadywali się z dnia na dzień, że będą tracić pracę, to nie jest standard, który po prostu chcielibyśmy realizować w procesie tej sprawiedliwej transformacji. Ona zakłada to, że te zmiany, które w regionie i też w konkretnych zakładach pracy nas czekają, są zaplanowane, są zrobione w taki sposób, że pracownicy zyskają, a nie stracą, tak? I to jest cała zagwozdka jest w tym, żeby proces transformacji, właśnie wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, pieniądze, które za tym idą, żeby one były dla tych pracowników, którzy będą na przykład zmieniać pracę, żeby oni mieli atrakcyjne pensje, dobre warunki pracy, żeby mogły rozwijać się też tam związki zawodowe w tych nowych branżach. I o to powinniśmy walczyć, że tu nie ma kompromisu że musimy wybrać albo środowisko, albo pracowników. Ten proces na równi te dwa obszary traktuje jako równie ważne, jako priorytetowe. Wspólnym mianownikiem jest to, żeby wymyślić siebie na nowo, bo często tam, gdzie był węgiel brunatny, tam, gdzie jest węgiel brunatny, jest to monokultura gospodarcza. I przez lata całe społeczności gminy korzystały właśnie z tego, z wydobywania węgla brunatnego i teraz, kiedy to się kończy w różnym czasie dla różnych regionów, ale jednak to jest perspektywa najbliższych kilku lat, to okazuje się, że trzeba się wymyślić na nowo i to jest najtrudniejsze. I myślę, że to jest taki punkt wspólny nie tylko dla polskich regionów węglowych, gdzie wydobywa się węgiel brunatny, ale też tych europejskich, ponieważ wiele firm też rozwinęło się, będąc połączonymi z elektrownią, kopalnią. To zawsze był taki system naczyń połączonych i to jest duża zagwozdka. Pojawiły się dla dwóch regionów węgla brunatnego w Polsce pojawiły się pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i one są też na wymyślenie siebie na nowo, na stworzenie tego nowego silnika gospodarczego. Ja myślę, że szansa leży w tym, że czasami jak jest taka duża presja czasu, żeby wydać te środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, jest w tym, że wszystkie te wątpliwości i bariery trzeba zostawić gdzieś z tyłu i bardzo szybko, sensownie wydać te pieniądze. I moim zdaniem szansą jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. To jest też powstanie takich większych projektów strategicznych, jak to jest Centrum Pojazdów Autonomicznych, więc też rozwój badania nowoczesnych technologii, ale też myślę, sporo rozmów ostatnio odbywam na temat szkolnictwa zawodowego, ale w tych nowych zawodach związanych z przemysłem 4.0, gdzie są wysokie technologie. Sukcesem ogromnym dla Bełchatowa będzie to, jeśli będzie bardzo wielu inżynierów, techników, którzy będą mogli skorzystać właśnie z tego, techniczek, mam nadzieję, że kobiety też, szkolnictwa zawodowego jako coś prestiżowego. Bo jeżeli na przykład słyszymy o pierwszej, może nie pierwszej, ale jednej z niewielu kobiet z Polski w NASA, i to są kobiety, które właśnie mogłyby z powodzeniem skończyć taką szkołę zawodową i właśnie dostać się do NASA, więc naprawdę ten potencjał jest duży szkół zawodowych i rozwijania też technologii związanych, nie wiem, z sztuczną inteligencją, z jakimś takim przemysłem materiałowym, chemicznym. Jakby tych dziedzin jest bardzo dużo i myślę, że Bełchatów ma ogromne szanse.